Filipiny. Ponad 7000 wysp rozsianych po zachodnim Pacyfiku. Ponad 110 milionów mieszkańców mówiących w dziesiątkach języków i dialektów. To kraj kontrastów. Z jednej strony bajeczne plaże, przyroda i dynamicznie rozwijające się miasta, z drugiej miliony ludzi żyjących w ubóstwie. Ale to właśnie Filipińczycy, ze wszystkich odwiedzonych do tej pory przez nas krajów, śmieją się najpiękniej. Dziś zabieram Was na wyspę Negros, gdzie zamieszkamy w dżungli dzięki gościnie Krzysztofa i Leny. Zapraszam do oglądania. Opuszczamy wyspę Bohol i jedziemy na wyspę Negros. Ciężko dusz na chaos. Ale dziś jest ładny kolor wody. Zaczynamy od przystani, gdzie wskakujemy na prom i płyniemy do Dumaguete, na wyspę Negros. Po zejściu z promu czekał na nas czysty chaos. Nie zdążyliśmy na autobus, więc kombinujemy co zrobić. Tak, bo nam się promo południu. Popytaliśmy i wsiedliśmy do jakiegoś autobusu, by podjechać na dworzec. Tam przysiedliśmy się do kolejnego. Wszystko, aby choć trochę zbliżyć się do celu. W najgorszym wypadku gdzieś tu przylotujemy. Trzy autobusy później wysiedliśmy na dworcu w Bayawan, 2 godziny drogi od naszego celu. Padał deszcz, ale muzyka z głośników leciała radośnie i głośno, a Krzysztof i Lena byli na tyle kochani, że wyjechali po nas ten kawał drogi autem, by zabrać nas z dworca do siebie. W międzyczasie słonko zaszło, a my pogadaliśmy o samochodach. 8 biegów, możliwość. Na miejscu klasycznie zaczęłam od rozwieszenia mojej moskitiery, z którą cały czas podróżujemy. Gotowe, a teraz chciałabym Wam pokazać jedno, a właściwie nie wiem, czy do końca pokazać, ale chodźmy. Że wiecie, dojechaliśmy po zmroku i możecie tylko zgadywać, że jestem dziś tu, w Warkoczyku. Szumi strumień, który normalnie go nie ma. Musiały być ostre deszcze dzisiaj. Jest zupełnie, nie mogę się doczekać, jak zobaczę to rano. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo póki co widok przede mną jest taki, a odgłos natury takie. Mili moi, wylądowaliśmy w przepięknym domu, niczym z marzeń, w środku lasu deszczowego. Słońce nie zawsze nam przyświecało, ale deszcz, nomen omen w lesie deszczowym, to dla mnie również piękno samo w sobie.
No i to jest właśnie pora deszczowa w tropikach, na Filipinach, na wyspie Negros. Jest końcówka maja. Nagrywam Wam. Zastanawiam się, jak oddać tą wilgoć na filmie i myślę, przecież to jest takie proste. Co chwilę mi paruje obiektyw, co chwilę muszę go przecierać, bo po prostu totalnie paruje. Ale powiedziałam Wam, że nie wiem, jak pranie wyschnie i dosłownie 3 minuty później znowu zaczęło padać. Nie wierzę. Znowu pada. Ale to dobrze. Ten deszcz jest taki uspokajający i zmusza nas do nierobienia nic. Znaczy, mi to bardzo pasuje, bardzo i bardzo dziękuję i Krzysztofowi, i Lenie, bardzo cudowna gościna. Wspaniali jesteście. Ja też średnio reaguję na tą pogodę, jestem cała spuchnięta, zawsze się budzę po prostu taka. Więc nie wiem, to są takie problemy właśnie, czy pranie wyschnie, czy testy zrobić z serem, czy bez sera. I tak mijają dni leniwie. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemne, relaksacyjne miejsce po tylu miesiącach przebodźcowania, atrakcji, zwiedzania, planowania, zatrzymać się na parę dni, gdzieś gdzie nie ma nic, po prostu jest dżungla i morze. Umysł po prostu robi tak, ale fajnie, regeneracja. Czasem jeździliśmy też na targ kupić więcej pyszności. Może jakąś sałatkę zrobimy? Ну, też jeszcze kapusta u mnie jest. To jest pieprz? Nie, to jest... groch. Nie ma tego frukta. Bazarki to zawsze super sprawa. Przy okazji jeździliśmy po okolicy, podziwiając pola uprawne, gdzieniegdzie obserwując bawoły wodne. A kiedy słońce zaszczycało nas swoją obecnością, od razu wskakiwaliśmy do basenu. Szczęśliwa. Jaka szczęśliwa. Ciężkie warunki do nagrywania, bo albo jest ciemno, albo deszcz. Burza cały dzień była taka, że to też z tego dźwięku to nie za wiele było i tylko takie luki jakieś wykorzystywałam, ale teraz słyszycie cykady. Nieźle. Cykady na cykladach. Ciekawe, czy Ciebie rozpozna. Wieczory były również fantastyczne. Krzysztof naprawił naszego drona, a my staraliśmy się pomagać Lenie w kuchni. Ktoś przyjechał, on otwiera bramę już, Tomek otwiera, już wszystko jest tam. Łazienka jak łazienka, ładne lustro. I gekon. Dokładnie. No tak, jest tu.
modliszka. Ona jest tak ciekawe, nie? Ale to co robimy, co? Takie modliszka, no. Przyroda taka. Jest. A za tobą gekon, jaki wielki ty. Она голову подняла, коза. Открывай глаза. Mówisz i masz. Bo te, co robią taki hałas, to one inaczej wyglądają. Bo one mają takie dupne skrzydła. А ну выключи свет на секунду. А не видно, включай. Dobra, a z fleszem zrób. Ustaw, żeby ci się flesz ten odpalił. To zaraz sobie pomogę. А ну, помощь. Co za wieczór z tą przyrodą, co? Ta żaba nie jest taka wielka, gdzie jest ten pająk? No jest żabka, no. Żabka pod prysznicem. Se siedzi ropuszka. Pająk jest tu. On jest z drugiej strony szyby w ogóle. Tak, przy otwartym oknie, no. Mówisz, że jest z drugiej strony szyby, z drugiej strony szyby w ogóle, ale stój tu i patrz, nie broń, kurde. No chciałbym wiedzieć, czy ten pająk... Mnie najbardziej tak ten tu cieszy. Co? Wykonik. Mogę, konik jest klasa. Jeszcze jeden, jeszcze. Tam po lewej też jest. Tylko łepek mówimy. Po kolacji godzinami obserwowaliśmy świetliki i błyskawice. Ostatniego wieczoru pojechaliśmy na kolację do restauracji na plaży. Сейчас она на меня прыгнет. I co wtedy? A potem przyszedł czas pakowania. Paula, tak? Trochę tak. To twoje brudne gacie. Dobra. Szybko, szybko. Pożegnałam się też z moim ulubionym współlokatorem. Następnego dnia Krzysztof podrzucił nas na dworzec autobusowy i zaczęliśmy telepać się dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku na kolejnej filipińskiej wyspie. Dzięki.